Jesteśmy w Parku Bednarskiego i będziemy obchodzić Dzień Ziemi w Parku Bednarskiego. Tytuł mamy taki: Dzień Ziemi w Parku Bednarskiego. Jak dbać o nasz wspólny dom. Tutaj jeszcze pokażę Wam, bo jestem przy samym wejściu. Tutaj jest cała mapa tego parku. To jest dość duży park i stary. Jesteśmy w tym miejscu. Tu wchodzimy. I tak to wygląda. Dzisiaj podzielę się z Wami 3 konkretnymi sposobami, jak można zadbać o naszą planetę, będąc nawet w środku miasta. Tutaj Wam pokażę jeszcze, są budki. Budki są dla ptaków. Jesteśmy już trochę wyżej. I są budki tutaj, widzicie, fajne. Budki dla ptaków są bardzo fajne i ważne, że tak powiem. Dzięki temu ptaszki mogą sobie bezpiecznie mieszkać. Mają taki otworek, żeby jakieś obce, inne ptaki im nie wykradły jajek. O, witam! Witam, Marcinko, witam. Patrz, jaki tutaj las jest. Jesteśmy w Parku w Parku Bednarskiego, przekręcam. Tutaj Wam pokazuję, jakie tu są fajne budki. I dzisiaj będziemy obchodzić Dzień Ziemi w Parku Bednarskiego. Dlatego trochę będzie też ekologicznie. Tutaj jest ciekawa sprawa, bo taki domek wygląda jak domek dla jeża. A taki na takiej wysokości to chyba dla wiewiórki. Myślę, że to dla wiewiórki. O, witam, Ania, witam, Henia, witam, Marcinka, proszę bardzo. Tutaj są też jakieś budki, ale to nawet możliwe, że patrzę, to mogą być dla nietoperzy. Przeróżne budki tu są, jestem trochę wyżej, wylazłam, tak patrzcie się, trochę wysoko, muszę potem ostrożnie uważać. Więc witam wszystkich i dzisiaj będziemy obchodzić Dzień Ziemi na kanale. Podzielę się z Wami 3 konkretnymi sposobami, jak możemy dbać o planetę, będąc nawet w mieście. Możecie też się dzielić, będzie mi miło, jakie macie pomysły na właśnie ekologiczne traktowanie naszej planety, na pomoc przyrodzie. To chętnie posłucham. O, hej! Bellam, tak? Hej! Nice to see you. O, dużo osób. To zacznę już od razu od pierwszego punktu. Tutaj mam ornitologiczne obserwacje, to właśnie czynię obserwacje, bo tutaj oglądam budki dla ptaszków. I tu jakieś takie też są różne ciekawe. O, ta jest chyba dla nietoperzy. I tutaj się chciałam z Wami podzielić o karmieniu ptaszków, sobie przygotowałam. Co podawać sikorkom i innym ptaszkom. O, tutaj Marcinko pisze, że czystość i porządek. No to jest bardzo ważne. To jeszcze o tym potem powiem. To jest bardzo ważne, żeby po prostu po pierwsze nie śmiecić, nie? Po pierwsze nie szkodzić. Tutaj jest normalnie tak dziko jak w lesie. Jak widzicie. Ptaszki dokarmiamy no zimą. Do mnie powiem, że przychodzą nawet w jesieni. Ale zwykle mówią, że właśnie zimą. No teraz to akurat nie. Ale tu mam napisane różne rzeczy, co można dawać ptaszkom, sikorkom i innym. Słonecznik czarny i pasiasty. Jest to podstawa diety dla sikorek, dzięciołów, wróbli. No sikorki bardzo uwielbiają to. Sikorki bardzo to lubią. Słoninka surowa, niesolona. Dla sikorek, bogatek, modraszek. Należy ją wymieniać co 2-3 tygodnie, aby nie zjełczała. Orzeszki włoskie, laskowe, ziemne. Koniecznie nieprażone, niesolone i kule tłuszczowe, takie można czasem kupić. Tak, tylko odpowiednio. Tu piszą, że w siatkach mogą się jakoś skaleczyć ptaki czy uszkodzić, ale no nie wiem, trzeba sobie przeglądać, jakie są te kule. Czasem to takie w kubku nawet można, widziałam, że chyba można sobie tak, może to się robi, że się wlewa do kubka i takie wydziobują. No i ziarna, proso, siemię lniane, kukurydza, owies,
owoce, suszone rodzynki, jabłka pokrojone dla kosów, kwiczołów. I nie podajemy solonego jedzenia. No i chleba też piszą, że no, mogą prowadzić do kwasicy, układu pokarmowego, jakichś chorób. Patrzę, co tutaj. Można zakładać karmniki. No właśnie, to jest też dobry pomysł. Właśnie karmniki dla ptaków w zimie robić. One nawet mogą być z różnych rzeczy, bo z jakichś starych elementów też, żeby tak ekologicznie to mamy jakieś stare rzeczy. Ja widziałam chyba nawet z butelek PET ktoś robił. Może to nie jest jakieś estetyczne, ale można tak wymyślać, żeby z produktów, które już były użyte, nie? Żeby nie nowych nie dawać. Heniu, drodzy widzowie, zapraszamy do lajkowania. Dzięki. Marcinko, Aga, jest u ciebie księżyc, widać? Patrzę, się rozglądam, wiesz co? Jest słońce, a księżyca nie widzę w tej chwili, ale jest dużo drzew tutaj, więc może nie być widać księżyca. Zejdę teraz może z tego ostrożnie, bo tu muszę trochę ostrożnie schodzić. Wyjdę może lewą stroną, bo to jest tak trochę... Wlazłam oczywiście w jakieś takie tereny dzikie, jak to ze mną bywa. Muszę zejść do cywilizacji trochę po tych... O, i tu wam jeszcze pokażę mapę, bo jeszcze może niektórzy by się spóźnili trochę. Znaczy ja byłam pewnie wcześniej, więc... No, tu jest cała mapa tego parku, bo to jest duży park bardzo. My jesteśmy... O, tu jest ta czerwona kropka. Potem widzę, że są też łazienki nawet, bo jest taki znak łazienkowy. Wodopój. Plac zabaw tu jest pomnik. O, tu jest też jakaś siłownia taka, także to jest bardzo dużo różnych rzeczy ciekawych. O, pitnik, no właśnie, pitnik. Tak, patrzę, co tu jeszcze. Marcinko. A, rogalik, no to muszę zobaczyć potem. To zobaczę, Marcinko, potem. Tutaj jest jeszcze fajne, to tak przy okazji pokazuję, co tu można spotkać w parku. Gąska żółknąca, to jak ktoś lubi grzyby. I tutaj czarnobrzuszek połyskliwy. Patrzcie, jakie ciekawe. Rodzina krowiakowate. Takie ciekawostki. O, piknik to będzie zaraz kawałeczek dalej. Tu są w ogóle, wiecie, tak jak patrzeć tak czy ekologicznie, czy jakoś jak wykorzystując przestrzeń, to tu jest fajnie wykorzystane, bo tu są takie skały też. No i też właśnie jak się robi jakieś, no nawet w ogrodzie jak ktoś ma jakieś skały czy coś, czy nie wiem, czy właśnie zastane drzewa, to co jest zastane, to zawsze warto to zostawiać, to jest też tak ekologicznie. I tu jest tak właśnie, że dużo tych skał jest i jest tak ten park zrobiony, że jest tak wpisany w teren. O, nawet tu widzicie, tu jest tak jakby polana i tam ludzie sobie siedzą na tej polanie. Jest wykorzystany teren, więc to jest też takie właśnie, można powiedzieć, też proekologiczne, że nie wyburzamy wszystko, niszczymy, tylko po prostu wykorzystujemy ten teren tak jak on jest zastany i do niego się jakoś dopasowujemy. Tu mam następny punkt, bo to będzie teraz... Aha, jeszcze, bo mówiłam o zwierzątkach. To o zwierzątkach to ktoś tu... Są też znawcy na kanale, ktoś może coś dopowiedzieć. Ale właśnie jak pomagać zwierzątkom, no to też ktoś może z komentarzy pewnie więcej wiedzieć o jeżach, nie? A ja tyle powiem może, że jak chodzi o jeże, to żebyśmy no po prostu na jesień zostawili jakąś takie też miejsce, gdzie zostaną liście w ogrodzie i gdzie one mogą się po prostu schować na zimę i sobie przezimować, żeby tak wszystkiego nie wyczyszczać dokładnie, no tej trawy do ziemi kosić i wszędzie w całym terenie, tylko zostawić im takie miejsce, gdzie one mogą się schować. Jeże to lubią mięsko i robaki chyba, tyle wiem, ale można dopowiedzieć. Można dopowiedzieć w komentarzu jeszcze, jak ktoś o jeżach coś chce więcej. O, Anna, niedaleko było moje liceum numer 4. Tak. Chyba tam jest gastronomiczne teraz, tak? Tak mi się zdaje. Tu jest w ogóle bardzo fajny teren, naprawdę. Dawno tu nie byłam. O, i tu jest wodopój właśnie. I to też będziemy mogli przejść do następnej tematu o wodzie. I to będzie drugi temat. O, patrzę, co tu zwierzątka trzeba bronić przed
myśliwymi. Anna Kwaśniewicz pisze. To tak, to też. Możesz, Anna, napisać w komentarzu tam, jak jakaś akcja jest, zdaje się, bronienia. Jak ktoś chce przyjść, natomiast no może być nerwowo, trudno mi powiedzieć, to w każdym razie można też chodzić, próbować ratować jakoś te zwierzaki. O, i tu jest wodopój, miejsce takie, gdzie można sobie wodę, zresztą tu jest w ogóle, o, widać, woda jest trochę tutaj. Nie wiem, czy tutaj, o, no jest woda, patrzcie. Czyli można sobie nabrać, albo można też ptaszkom, o, tu jest nawet wystawiona, no tak, w takim prostym pojemniku. Tu by się przydał jeszcze jakiś taki drugi. Po prostu dla zwierząt, nie? Ale tutaj by jakiś ptaszek też, jakaś sikorka, to by tam może z tego się napiła. No i woda oczywiście też jest bardzo ważna. Tu mam taki nawet drugi punkt jako woda, czyli woda i retencja. O, Dorotka! Cześć Dorotka, cześć Dorotka. Heniu, jest Dorotka, ja się jeszcze, poczekajcie, pomacham wam w ogóle, znaczy mam jedną rękę zajętą, drugą też, ale cześć, witajcie, bo mam ściągle w jednej ręce, a w drugiej mam telefon i nie mogę machać, ale cieszę się, że was widzę, się przełączę. Także tutaj właśnie, bo pierwsze to mówiłam o ptaszkach, ale też o innych zwierzętach, żeby im pomagać. To już pierwszy punkt, a teraz woda i retencja, sobie coś przygotowałam, no to tutaj właśnie jest wodopój i są czasem pitniki dla ptaków, takie miejsca, gdzie ludzie się mogą też właśnie napić, tutaj można się też napić, dla psów, nie, też są takie pitniki w niektórych miejscach. O, tutaj Ania pisze, że jest akcja przeciwko myśliwym w sobotę 12 pod Expo w Krakowie. Tam, gdzie są targi myśliwych, to jak ktoś właśnie chce, na przykład uważa, że mógłby pójść, nie, chciałby, no to proszę bardzo. To są w różnych miejscach zresztą, to jest, kurczę, taki temat gruby, że tak powiem, na jakąś większą sprawę, debatę i w ogóle. Tak, no więc teraz woda i retencja. Zieleń zatrzymuje wilgoć. Zieleń, tu jest dużo tej zieleni, zresztą jak widzicie. O, dużo, wszędzie jest tej zieleni, więc rzeczywiście bardzo tutaj zatrzymuje wilgoć. Przykłady roślin o wysokiej retencji. W ogóle retencja to jest zatrzymywanie wody, takie, czyli jak gąbka zatrzymuje. I tu sobie zapisałam rośliny, jakie są o wysokiej retencji, czyli zatrzymywania wody. Na przykład lipy z drzew, lipy, dęby, wierzby, krzewy to bezczarny dereń, rośliny okrywowe, bluszcz, barwinek i tutaj jeszcze mam co na balkon na przykład. Na balkon czy do ogródka to pelargonie, a sukulenty na przykład rozchodniki. No i jeszcze tutaj pomyślałam sobie właśnie, że warto wspomnieć jak na ogród. Poczekajcie, przejdę sobie jakoś tak, żeby to było, o, że tędy. Patrz, jakieś fajne, o tu są w ogóle różna, to jest tu zieleń bardzo ciekawa. Tu jest też łazienka, zdaje się. O, może w górę sobie pójdziemy, to są też ładne kwiaty. Tak, jeszcze co w ogrodzie jest takiego fajnego, ekologicznego, co możemy zrobić, a nawet na balkonie, bo też to robiłam sobie na balkonie i chyba w tym roku też zrobię. Mianowicie łąka kwietna, to jest świetna rzecz, bo te trawniki, które mamy w ogrodach, u mnie na przykład no na osiedlu niestety jest trawa bardzo nisko koszona i ona wysycha, strasznie często po prostu no taka pustynia się robi, więc warto po prostu częściowo przynajmniej w ogrodzie, czy nawet właśnie na balkonie w doniczkach mieć te łąki kwietne, które jedno, że właśnie zatrzymują fajnie wodę, nie? I jednocześnie tworzą świetne środowisko dla różnych zwierząt, na przykład pszczoły mogą się żywić na tych łąkach, prawda? Łąkach kwietnych. Na przykład pszczoły murarki. Murarki to są takie pszczoły dzikie, które nie robią miodu, ale mieszkają, murują sobie właśnie takie dziurki
robi się czasem takie z bela drewnianego, takie nawierty i one tam składają jajeczka po kolei, robią im takie komnaty i tam sobie mieszkają te pszczółki, więc bardzo polecam takie łąki kwietne. One są czasem jako takie bomby sprzedawane, że taka bomba kwietna, czy jakieś takie, że to się rozsiewa, ale można nawet sobie zebrać na łące, albo w ogóle różne są akcje, czasem takie zielone i to jest rzeczywiście też bardzo fajne, takie proekologiczne. Tutaj są ładne w ogóle tulipany, ale to kawałek, nie chcę tutaj za dużo wchodzić, ale tutaj może widzicie trochę tych tulipanów. Takie czerwone i żółte. No i mleczek bliżej jest. Może tam nie będę głębiej wchodzić, żeby już nie niszczyć tej trawy. Poczekajcie, zaraz zobaczę do Was, bo to już 2 punkty przeszłam, a mam 3 punkty w sumie, więc nie tak dużo znowu. Zobaczę, czy może macie jakieś dla mnie ciekawe wiadomości. Patrzę. Marcinko, ładna pogoda, podobno zima ma wrócić. O, nie strasz nawet, ale coś słyszałam, że trzeba uważać jeszcze na przymrozki. Doris, Marcinko, mój żółwik ospały, to chyba jeszcze będzie chłodek. O, ciekawe, że to po żółwiu widoczne jest. No ciekawe. Heniu, u mnie słońce świeci od samego rana. Piękna jest pogoda dla weterana. O, 19 stopni. Szok, 19 stopni, no proszę. Tutaj jakieś zwierzę jest? Ptak chyba jakiś widzę. Nie. Wiewiórka. No właśnie, patrzcie się. Tylko zaraz ucieknie pewnie, jest na samym środku. O, widzicie? Taka czarna, znaczy taka brązowa. To są, zdaje się, przyjezdne wiewiórki. Mam nadzieję, że widzicie. Patrzę, czy... Mogę spróbować troszkę powiększyć, ale wtedy będzie jakość trochę gorsza. Na samym środku, widzicie? Bo tu właśnie w tym parku jest sporo wiewiórek. Myślę, że będzie widać teraz. Muszę tutaj to... Mi się nie... Oła. Doris pisze, że też słonko i 13 stopni, a rankiem -2. No to u mnie jakoś też tak podobnie, chyba może z 12. Teraz mi jest ciepło. O, widzę, że Ania pisze, że wiewiórka chyba widać. Heniu, rano też był przymrozek. No powiedzcie, czy widzicie tą wiewiórkę, bo tu trzymam wam rękę. Widzę. O, Wiewiórka. patrzcie. Haha. Nie. No proszę, jaka piękna wiewiórka. Widać wiewiórkę, o. Nagrywam. Dobra. To odsunę się. To w takim razie super, że złapałam ją. To się cieszę, że ją zobaczyłyście. O, to może sobie przejdę tędy. Super, że było widać wiewiórkę. Mi też się robi gorąco teraz. Natomiast jak ja jestem rowerem, to po prostu jest mi trochę teraz mi jest za gorąco, a jak jadę na rowerze, to jest mi tak akurat, więc... O, tutaj są też jakieś kwiatki. No i co jest jeszcze takiego dla przyrody, to co jest pożyteczne? No to też takie zróżnicowanie roślinności, nie? Tutaj w tym parku jest właśnie fajnie, bo są i stare drzewa, i mniejsze jakieś krzewy, i kwiatki. O, tu będą ładne kwiatki, też bratki chyba. Więc jest takie fajne zróżnicowanie. I ten park jest też taki szczególny pod tym kątem, że jest zróżnicowanie terenu też. Właśnie, o, jak ja to wyszłam? Znowu wyszłam tak jakby do przodu. Cofnęłam się. Proszę, ja to jakoś tak zaszłam. O, tutaj są bratki, proszę bardzo. Tu są jeszcze bratki. Bratki w ogóle są jadalnymi kwiatami. Można jeść, tylko po prostu jak się kupuje w sklepie, no to... No o, tu jest jeszcze chyba koniczynka. Tak, pięknie. Proszę bardzo, kto tu jest? Gosia przyszła do nas. Witam Gosi. Tak, tu jest całe takie, o, taki placyk jakby
takie jajo, w kształcie jaja takiego. Cofnęłam się chyba do samego przodu, ja już się sama gubię w tym parku, a przejdę sobie może tędy. Jeszcze coś tutaj mam do was, jeszcze mam coś tutaj, ale możecie podpowiadać też jakieś pomysły na ekologiczne działania, które można robić jakoś tak no, bez wielkich kosztów, nie? Znaczy najlepiej w ogóle bez kosztów, ale właściwie każdy może wspierać tą planetę naszą, Ziemię, żeby dała radę z nami jakoś tutaj działać. O, następna rzecz, to jeszcze mam, kosz na śmieci. Kosze na śmieci, czyli w ogóle to jest też ważny temat, ale to tak trochę go poruszymy. No bo segregacja, to sami wiecie, jest ważna, ale też w ogóle właśnie, żeby nie wyrzucać tych śmieci wszędzie. No i segregacja, ale też recykling jest ważny. Co tu jeszcze takiego? Tak, znaczy recykling, w sensie właśnie to, żeby z różnych przedmiotów wykorzystywać je po raz któryś, wymyślać różne rzeczy z takich przedmiotów, które są użyte, to możecie coś może podpowiedzieć, ale właśnie tak jak mówiłam, że z butelek PET czasem niektórzy robią jakieś karminiki dla ptaków, czy z jakiegoś, do starego kubka też można właśnie też jakąś karmę tam wrzucać, nie? Różne pomysły są, jak wykorzystywać stare. O, tutaj patrzcie, jeszcze są karminiki, może pokażę, bo tam wcześniej nie było, a tu jest taki fajniejszy karmnik. O, MPO Kraków podpisany. Niestety tam jest chleb, no chleba raczej się nie powinno. Ja różne też słyszałam opinie, ale lepiej na wszelki wypadek nie dawać tego chleba. Tu jest nawet taki daszek fajny, a nawet w środku jest jakiś obrazek dla tych ptaków, żeby się nie nudziły. Nawet jeszcze karma jest, no coś takiego. Jeszcze jest karma. O, Marcinko, życzy smacznego. Proszę. O, Doris. A jedno goni drugie. Zaczęli wrzucać kubki do torebek plastikowych i kubek mniej, ale i plastiku. No to tak jakoś, no trzeba to sprzątać po tych psach też, no bo no i tak, no to też jest jakiś problem, chociaż chyba są jakieś takie teraz, słyszałam chyba o czymś takim, że worki można też robić takie jakieś, które się rozkładają potem, nie? Natomiast z ich dostępnością, no to nie wiem, czy już są tak dostępne. No to wszystko jakoś postępuje, nie? Też mi się wydaje, że słuchajcie, parę lat temu to jeszcze sztućce na przykład to była normalka, że były plastikowe sztućce, nie? A teraz no to jak ja kupuję jakieś takie sałatki, oj, co prawda one są akurat takie, no akurat w plastikowych pudełkach, ale mają drewniane sztućce. No i dawniej to, nie wiem, no jeszcze, nie wiem, pewnie ze 4 lata temu, no to właśnie były te sztućce plastikowe, a teraz już są drewniane, więc jakoś postęp jest coraz bardziej, więc myślę, że te worki może też będą już coraz bardziej tak masowo też ekologiczne wprowadzane, ale póki co, no to ja używam po prostu, znaczy akurat psa teraz to nie mam, ale jak używam w ogóle, nie kupuję w ogóle od dawna worków na śmieci, tylko używam takie, które miałam wcześniej do czegoś innego, te worki i po prostu tak, żeby były parokrotnego użytku, nie? To też jest to, że jak ileś razy coś użyjesz, no to już też to jest mniej szkodliwe, nie? Poza tym, że ja mam ciuchów starych, to nie? No ciuchy na przykład jeszcze tak mi wpadło do głowy, że ciuchy, nie? Można też jedno, że się wymienia te ciuchy między sobą, ale drugie to można je jakoś szyć różnie, zmieniać trochę krój czy coś, czy robić tam potem z tych ciuchów jakieś inne, nie wiem, maskotki, nie maskotki, co tam różne rzeczy, więc tak można wymyślać. Patrzę jeszcze, Anna, jeśli kto ma możliwość, to może powiesić budkę dla ptaków. No właśnie, to jest też właśnie bardzo fajny pomysł, Anna, także dziękuję. I nawet słuchajcie, w Krakowie, bo to w różnych miastach jest różnie. O, tu jeszcze wam pokażę następne te piękne rabaty kwiatowe. W różnych miastach jest różnie, ale na przykład w Krakowie jest tak, że jest jakiś taki dzień, że są... O, tu jeszcze jest fajne takie te informacyjne.
że są budki za darmo rozdawane. No oczywiście wtedy wszyscy są chętni i się wszyscy rzucają, no ale są takie czasem akcje, że są rozdawane budki za darmo. Co to jeszcze? O wodzie zapomniałam jedną rzecz, a nawet dwie chyba, bo jak o tej retencji i o wodzie jeszcze mówiłam, no to warto zbierać deszczówkę. O, tutaj macie piękne bratki przy okazji, żebyście popatrzyli sobie. Warto zbierać deszczówkę, słuchajcie. Ja na balkonie sobie zbieram, ustawiam sobie różne pojemniczki i sobie zlewam tą deszczówkę, ale też właśnie to się trzeba zorientować, bo wiem, że jak ktoś ma dom, to też były jakieś takie dofinansowania, czy nawet chyba można było za darmo mieć takie beczki i to się podłącza do rynny po prostu w domu. Więc warto się tak zorientować, czy to w waszym na przykład miejscu jest i każdy jakoś tam może to oszczędzać. No wiadomo, że inaczej w domu, inaczej jak się ma balkon, czy nie wiem, mieszkanie bez balkonu, no to też inne rzeczy można robić, ale każdy ma jakieś możliwości. No piękne są te bratki, nie? Patrzcie się, takie oceany bratków. Powinniśmy wszyscy być, teraz pomyślałam, tak, powinniśmy wszyscy być jak te bracia i siostry na tej planecie, żeby walczyć o to, żeby było lepiej, a nie żeby ciągle jakieś wojny, ciągle jakieś potyczki i niszczenie wszystkiego. Bo jak wiadomo też wojny to i ludziom szkodzą, i przyrodzie, i wszystkiemu. Ja też oglądałam tą misję Artemis, słuchajcie, no i oczywiście, jak wiecie, mam smoczka, który jest w kosmosie i on też odkrywa tę sytuację, że z daleka jak się patrzy na tą planetę Ziemi, to ona jest taka piękna i po prostu powinniśmy to umieć docenić jakoś, a nie wojować, nie? Chociaż oczywiście wiem, że wy tutaj wszyscy jesteście kochani i wspaniali. No po prostu piękne to jest. Dobra. Rozgadałam się trochę. Patrzę, co tu jeszcze piszecie. Tak, Dorotka. Najlepiej chodzić ze swoimi sztućcami. Używam po wielokroć, a papierowe torby zwykle się dziurawią i szkoda miliardów drzew na... No ja w sumie teraz, kiedyś miałam dostęp do papierowych toreb, ale już mi mało zostało, to ja w sumie na przykład papier właśnie trzymałam w nich do tego. Przechowuję w papierowej torbie, to przechowuję sobie papier do wyrzucenia, który potem mam, nie? Ale jak chodzi o papiery jeszcze, no to w sumie ja często jakieś tekturki czy coś takiego, no to używam sobie do notatek, nie? Jak są jakieś tekturki, nie wiem, pudełka jakieś małe, po herbacie na przykład nawet, nie? To można po prostu sobie na tym pisać nawet, nie? I też to już jest jakaś oszczędność. Dużo jest takich pomysłów. A że papierowe torby, no ja tam trochę korzystałam, natomiast teraz nie mam dostępu, bo to wtedy, jak nie wiem, w jakimś markecie było tak, że były te torby, a teraz w sumie jak jestem, no to właściwie jak są foliowe, no to natomiast właśnie używam je wielokrotnie po prostu, nie? W sensie jak coś kupię w jakimś woreczku, no to potem mam te woreczki i na przykład na śmieci mam wtedy je też i tak dalej, i tak dalej. Po prostu, no na ten plastik trzeba uważać, a jak się go ma, no to żeby go używać wielokrotnie po prostu, nie? No jakoś tak trzeba. I co? No i właśnie tak, no jak się w sklepie kupuje coś, no to nawet jakieś sery, to ja patrzę, że sery, znaczy nie, pewnie powinnam jeszcze bardziej zwracać uwagę, ale bywa, że sery są albo w takich dużych plastikowych jakichś pojemnikach, takich, co nie są. Także no właśnie, no serki albo plastik. O, działa coś jeszcze? Coś, nie wiem, czy nie przejść na drugą, bo tutaj są takie te skały, więcej skał jest, może powinnam pójść w lewo jednak. Dobra, wiecie co, to wrócę. Wrócę, bo może jest za dużo skał. W sensie na główną aleję przejdę. Tak, bo tu są takie... O, tu są też fajne. Jakaś taka budka na tym, ale trochę jest cień teraz. Jest fajne drzewo. O, Marcinko pisze, że się zasłuchałem. No proszę, widzicie jak się starałam to przygotować. Tak, o recyklingu, powtórne wykorzystanie materiałów.
Co tu jeszcze można... Możecie jeszcze oczywiście mi coś podpowiadać, nie? Tutaj jak jest dużo wiewiórek, to tu wiem, że robili też takie jakieś różne dla wiewiórek atrakcje. No oczywiście one orzeszki lubią, więc można im orzeszki podrzucać. Tak, no także w sumie poruszyliśmy już tematów sporo. A, jeszcze chciałam... Tylko muszę gdzieś tak stanąć, żeby nie było dużo ludzi. Chciałam zaśpiewać 100 lat dla ziemi, ale gdzieś tu muszę stanąć tak, żeby... A, dobra, spróbuję zaśpiewać. Będą się ludzie śmiali. Trochę najwyżej, ale trudno. Ale będzie zabawne coś na kanał. Miliardy lat, niech żyje, żyje nam. Miliardy lat, niech żyje, żyje nam. Miliardy lat, niech ziemia żyje nam. Niech żyje nam. To specjalnie dla Ziemi było. To dla planety Ziemi, żeby dała radę z nami, ludźmi, jakoś żyć. A my musimy się poprawić wszyscy. Oczywiście wiem, że wy jesteście spoko, ale też właśnie, o co mi wpadło teraz do głowy, no to też po prostu zwracać innym uwagę czasem. Wiadomo, że to tak umiejętnie trzeba zwracać uwagę, ale jak właśnie się widzi, że ktoś czy tam śmieci, czy nie zwraca uwagi w ogóle, no właśnie, nie wiem. Najgorzej z tym śmieceniem, powiem, chyba jest. Bo ze śmieceniem to rzeczywiście jest w wielu miejscach. Dzisiaj jest taki dzień, że w ogóle są organizowane często jakieś sprzątania świata tak zwane, nie? No bo jak się wchodzi w jakieś rzeczki, nie rzeczki, takie miejsca odludne, no to czasem po prostu takie są śmieciowiska, że to jest wstyd. Więc tak, no zwracać uwagę, tutaj jest akurat dużo koszy na śmieci, ale jeszcze sobie pomyślałam, że na przykład jak jesteście w jakimś miejscu, gdzie brakuje koszy, to też zgłaszajcie. Ja na przykład w ogóle, no akurat koszy nie zgłaszałam, ale jak na przykład widziałam, czy jakieś drzewo jest przekrzywione, czy coś, co to ja zgłaszałam? A, na drodze coś, jakiś słupek się urwał, to też zgłaszałam. To zgłaszałam do drogowców. A jak jest coś z zielenią, że się jakieś drzewo pochyla za bardzo, czy coś tam takiego... Właśnie myślę, że jak na przykład, kosze na śmieci. Jeżeli na przykład macie park i nie ma koszy na śmieci, no to można też właśnie zgłosić. Tylko w każdym mieście jest inaczej, nie? W każdym mieście gdzie indziej po prostu kto inny się tym zajmuje, trzeba się zorientować. No i też czasem w ten sposób można pomóc, nie? Bo jak jest kosz, no to wtedy mniej tych śmieci ludzie będą byle gdzie rzucać. No, tutaj jest pięknie, jak widzicie, wszystko zadbane. Jest dużo tych starych drzew. Są miejsca, gdzie można usiąść. Jest po prostu piękne położenie tego parku, także jakby ktoś był w Krakowie, bo ja tu byłam już, ale dość dawno byłam z wami, chyba z 11 miesięcy temu. Więc tak mi przyszło do głowy, żeby tutaj przyjść. Najpierw chciałam w ogóle ten live zrobić w domu, ale AI, słuchajcie, AI mi te youtuberskie powiedziało, że albo mam na balkonie zrobić, albo w parku. Tylko chciało mi do innego parku wysłać, a ja wymyśliłam, że ten park. Więc czasem też pomaga mi to AI. A oczywiście trzeba je kontrolować, ale czasem coś podpowie. Poczekajcie, patrzę, co tu jeszcze piszecie. Hejka, Krzysiu. No proszę, Krzysiu. Krzysiu jest. Widzę, że podaje nam tutaj truskawki i kawkę. No super. Co tu jeszcze? O, coś mi się tu coś przycisnęło. O, dobra. Heniu, Aga, Smoczuś patrzy na nas z księżyca i przesyła pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Ziemi. O, no pięknie, proszę bardzo, dziękuję bardzo. O właśnie, to jeszcze wam na koniec, jeszcze przejdę potem, na koniec wam pokażę tu jednego, niespodziankę wam pokażę, bo to mi się przypomniało a propos Smoczu. Przepraszam, że wam się zwiesiło, coś się mi się zwiesiło. Znowu jest lipa i fajnie pod lipą, czy nie? Lipa drobnolistna, proszę. Wszystko jest, wszystkie informacje. Tutaj jest plac zabaw. Taki widzicie z drewna właśnie. Tak, no i jest super. Więc myślę, że będziemy pomału. Możecie mi jeszcze podpowiadać jakieś rzeczy ekologiczne. Zaraz przypomnę, na czym się dzisiaj skupiłam.
na tym, co podawać 1 punkt, na tym, co podawać zwierzętom i raczej sugeruję, żeby jednak chleba nie. I ulubiony sikorek to jest słonecznik, ale już opowiadaliśmy wcześniej. O, ale tu głośno, dzieci. Drugi punkt, woda i retencja. To żeśmy omawiali. No i trzeci punkt, czystość i odpady. I to były tematy, które dzisiaj... O, już wracamy, ale jeszcze na końcu będzie prezent dla Was. Kto wytrwa do końca. O, hello! Hello Arctic, hello! Happy day! Earth Day! A, tu mam nawet coś for you. We talking about ecology, healthy bird food, water and retention, and vaste. Yes, this is for you, for English people, especially. Dobra, kochani, jeszcze będzie coś na końcu ciekawego dla tych, co wytrwali. Patrzę ile, ale nie jesteśmy tak długo dzisiaj, ale ja się produkowałam dzisiaj dosyć. Słuchajcie, mam tu takie notatki, a pokażę Wam. Mam normalnie profesjonalne tutaj notatki, więc się przygotowałam, no ale też tak nie za dużo, żeby nie zamęczyć siebie i Was. Tutaj już tam osoba jedna ogląda to, co właśnie zaraz zobaczymy. Zaraz Wam pokażę, co tam jest, bo to przypomniałam się a propos Smoczusia. Zapraszam oczywiście wszystkich do subskrypcji kanału, do udostępniania filmików. Można mnie na Supi wspierać też. Na Supi Agnieszka Kwaśniewicz. Każda złotówka się liczy. Bardzo by mi było miło, jak ktoś doceni moją pracę, bo dużo wkładam, a trochę jak jak to się mówi, jak zegar. Nie je, nie pije, a chodzi i żyje jeszcze. Więc jak ktoś chce, żebym żyła, no to można mi tam wpłacić. A tutaj macie, właśnie, tutaj macie specjalnie dla Was, proszę, smoka na koniec. Smoczek. I to jest smok turysta, wykonany ze środków budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Tu możecie sobie zeskanować, tu macie, o, dobra, proszę, okej. O, dobra. No więc kochani, o Arctic, thank you. O, thank you Arctic. O, dzięki. Co to za rower? Gdzie ty nie widzieliście mojego roweru? A co to za rower? Przecież to jest mój rower, słuchajcie, nie widzieliście? Smok turysta, no właśnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że to było fajne na zakończenie, ale to jak ktoś tu jeszcze rower, no przecież poznajcie chyba mój rower. Poczekajcie, spróbuję przełączyć, o. No. Tu jeszcze pod taką plakietką jakąś rewaloryzacja parku sfinansowana ze środków miasta Krakowa 2014-2023. To jest na tej tym. A to jest mój rower. Przecież go poznajecie chyba. Dobra, obracam. Więc kochani, tak to Dzień Ziemi żeśmy spędzili. Mam nadzieję, że się wszystko podobało. W sumie fajny pomysł, myślę, że zostawiłam na koniec tego smoka dla Was. Patrzę jeszcze co tu... O, no proszę, jakie dzwony. Słyszycie to? No proszę, jak... To mi pasuje, w sumie pasuje mi to do nagrania, że to... Jak... To jest kościół, nie? Marcinko, Aga reporterka powinna być. No w sumie mogę być reporterką, też muszę coś poszukać takiego. Może się przyda, tylko wiecie, jak gdzieś znajdę pracę, to już tutaj nie będę wtedy robić za dużo, no ale tak to wygląda, no tutaj na razie kiepsko z finansami. Co tu jeszcze patrzę, o, coś mi się tutaj patrzy, co tu jeszcze piszecie. O, jest. No to jeszcze Wam pokażę się ze smokiem. O, jestem ze smokiem razem.
po... Marcinko pisze, że po agent dzwonia. Co? Nie, to jest podsumowanie live'a. Słuchajcie, to jest specjalnie, to Smok załatwił. Smok załatwia takie rzeczy, że po prostu dzwony biją. Na moje live'y się kończą po prostu biciem dzwonów. Ale sobie jaja robię. Nie wiem, no chyba tu mają mszę, ale po prostu wyszło naprawdę tak odpowiednio właśnie, że tak powinny się kończyć te live'y. Mocno, z przytupem i w ogóle. Także mam nadzieję, że coś skorzystaliście. Zapraszam jeszcze do komentarzy potem. No i chyba będziemy kończyć. To jeszcze wam mogę pokazać na zakończenie, jakie tu są widoki, tak otoczenie. O, jak mi się uda to przełączyć. Ale chyba przełączę. Przełącza, czy się znowu zawiesza. Nie chcę się przełączyć, już mi się coś zawiesza ten komputer, ale za mną jest fajny, Także dziękuję bardzo, dajcie mi jeszcze jakieś komentarze pod tym, czy się podobało, czy się nie podobało i jak pomysły macie, jak pomagać przyrodzie, to też jest. Dzięki wam.